Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym pięknym pistoletem, jakim jest WIS wzór 35. Broń pochodząca z fabryki broni Radom, produkowana w latach 1935-1945. Jest to nasza broń, nasz pistolet uznawany za jeden z najlepszych pistoletów na świecie. Pistolet jest zasilany amunicją 9x19 z jednorzędowego pudełkowego magazynka 8-nabojowego. Broń reguluje się przez przekoszenie lufy. Całość automatyki działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Pistolet bardzo ciekawy jak na swoje lata. Inżynierowie, którzy go zaprojektowali, czyli Piotr Wilniewczyc, Jan Skrzypiński przy pomocy Feliksa Modzelewskiego, widać, że wzorowali się na pistolecie Colt 1911. Sam WIS ma trochę różnic, trochę widocznych różnic, między innymi nasz WIS ma dekoker, troszeczkę inaczej zdejmuje się zamek, łożysko nie jest wykręcane, tylko jest wciśnięte prosto właśnie do zamka, łożysko lufy oczywiście. Troszeczkę inaczej się go rozkłada, ale to zobaczycie zaraz na filmiku. Świetnie leży w dłoni, naprawdę piękna broń. Ci, którzy mają go w swojej kolekcji, naprawdę cieszcie się i dbajcie o nie, ponieważ jest to już nasze dziedzictwo narodowe i bardzo warto o nie dbać. Także zaraz Wam pokażę, jak obchodzić się z tą bronią, jak ją rozłożyć i złożyć. Zaraz zobaczymy, co ma w środku. Także jeszcze raz siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej przy jakże pięknym egzemplarzu WIS-a wzór 35. Cóż można o nim powiedzieć? Na pewno jest to unikat już teraz w naszym kraju, albo i nawet na skalę światową. Rzadko zdarza się nam, że mamy przyjemność obcować z tą bronią, strzelać z niej, czy tym bardziej rozebrać ją, rozłożyć ją całkowicie. Dziś pokażę Wam właśnie w moim odcinku, jak można to zrobić. Od razu sobie zobaczycie, jak on był skonstruowany całkowicie, jaka jest jego anatomia. Dobra, od razu Wam mówię, że niestety, już nie miałem takiego problemu, ale WIS-y przez to, że często trzeba było wymienić w nich jakieś części, one są od nich nieoryginalne i po prostu są nie do końca spasowane. One działają, cała mechanika jest tutaj zachowana, ta broń będzie strzelać, ale czasami trzeba się troszeczkę z nimi bardziej naszarpać. Zresztą zobaczycie dalej, jak to wygląda. Dobra, żeby ściągnąć z tej broni zamek, robimy to następująco. Aby wszystko łatwiej chodziło, odciągamy sobie kurek, odchylamy zamek na tyle, aby to skrzydełko, które ma taki haczyk, mogło wejść nam w takie podcięcie w zamku. On nam tutaj wszedł w to podcięcie. Zamek został w takim półtylnym położeniu, możemy tak to nazwać. No i teraz tak, żeby wyjąć zrzut, tudzież łącznik zamka, łapiemy za sprężynę, za żerć oporową, lekko ją odciągamy i teraz zrzut zamka bez problemu nam wychodzi. To skrzydełko zrzucamy na dół i ściągamy zamek. Dobra, odłożymy sobie na razie szkielet. Teraz troszeczkę powalczymy z zamkiem. Żeby wyciągnąć sprężynę z żerdzią oporopowrotną, tutaj właśnie troszeczkę inaczej rozbiera się go jak 19-11, choć nie ukrywajmy, że są do niej mocno podobne. Nie ma on łożyska lufy, które się przekręca i wyciąga, żeby wtedy lufę i całą żerdź wyciągnąć od przodu. Tutaj rozkładamy go troszeczkę inaczej. On tutaj swoje łożysko lufy ma wbijane, wciskane do zamka. Ono nie jest tutaj wymienne w taki doraźny sposób. Więc żeby pozbyć się systemu oporopowrotnego, musimy całą żerdź ze sprężyną przekręcić na tyle,
żeby takie tutaj to wgłębienie, bo on normalnie trzyma się na lufie, przylega do lufy. A jeżeli przekręcimy je tak, żeby ono szło do góry, to możemy żerć ze sprężyną wyciągnąć. Wtedy bez problemu wyciągniemy również lufę. Więc mamy teraz, odłożymy sobie na chwilę szkielet. O, mamy teraz lufę, żerć i zrzut zamka. No i dobra, teraz będziemy mieli troszeczkę walki, ponieważ tak jak już mówiłem, że nie wszystkie wisy mają oryginalne części. Tutaj już z tego co wiem, to mogę powiedzieć, że płytka oporowa jest nieoryginalna i mocno siedzi w tym egzemplarzu, także tutaj będziemy musieli użyć troszeczkę brutalnej siły. Żeby to rozłożyć, musimy docisnąć iglicę na tyle, żeby schowała się nam za tą płytkę oporową i już z dociśniętą płytką musimy próbować ją wysunąć, tudzież wybić. O, po pierwszym strzale iglica nam zostaje, ona już się nie wysunie, więc możemy bardziej skupić się na wybijaniu tej płytki, a nie na trzymaniu iglicy. O, zaczyna schodzić. Musimy patrzeć raz na jakiś czas, jak to wygląda. No. Niestety troszeczkę więcej siły trzeba w to włożyć. Trochę się też wydaje, że... O, widzicie? Płytka nam zeszła. Teraz, jak płytka nam zeszła, od razu możemy wyciągnąć dekoker. Wyciągamy dekoker. Wyciągamy sprężynę iglicy wraz z iglicą. No i teraz to, co jest jak dla mnie po prostu niesamowite w tym pistolecie. Wiecie pewnie, każdy z Was miał takie przygody, że gdzieś tam na lekcji, jak zostawił zeszyt i ktoś poszło się do odpowiedzi, czy wyszło się tam do ubikacji, zawsze jakiś życzliwy kolega narysował Wam w tym zeszycie rakietę. Jakiegoś tam potężnego lagusa, czy po prostu jakiś ciężki bohomas, który miał to przypominać. No ja osobiście uważam, że jak panowie projektowali ten pistolet, to no chyba któremuś w tych planach mógł tam coś na bas grać. No i ciekawy jestem, powiedzcie, co Wam to przypomina. Jak dla mnie, to jest po prostu piękne w tym egzemplarzu, w tym modelu. No dobra, trochę się pośmialiśmy. Możemy przejść do dalszego rozkładania tejże pięknej konstrukcji. Zamek mamy praktycznie cały rozłożony. Mamy iglicę, sprężynę iglicy, płytkę oporową, dekoker, łącznik zamka, lufę i żerć oporopowrotną ze sprężyną. No i teraz przechodzimy do szkieletu. Szkielet jest praktycznie taki sam jak w 19-11, lecz ma kilka różnic. Zaraz Wam pokażę, cóż to są za różnice. Chociaż ich tutaj dużo nie ma. Ale dobra. Bierzemy sobie płaski wkrętak, ponieważ tutaj śruby okładzin są mocowane właśnie na śrubie z płaskim łbem i ją odkręcamy. Pierwsza. Tutaj akurat ciekawostką jest, że patrząc po tym, na ile panowie wzorowali się na patencie Colta 1911, ciekawostką jest to, że zdejmiemy okładzinki.
Ciekawostką jest to, że te śruby nie wkręcają się bezpośrednio w szkielet, tylko w takie jakby wkrętki i te wkrętki mają calowe gwinty, jak właśnie w Colcie 1911, a sami wiemy, że w Europie posługujemy się systemem miar metrycznym. W Ameryce natomiast calowym, więc dziwi mnie to szczerze mówiąc, że nie woleliśmy sobie tej konstrukcji uprościć na tyle, żeby zrobić sobie te wkrętki pod gwint metryczny, żeby tam, jeżeli ktoś, nie wiem, zgubi śrubkę, zgubi okładzinę i trzeba ją po prostu wymienić, to no, dużo łatwiej jest dobrać jakąś śrubę z gwintem metrycznym niż szukać calowych. Nie wiem, jak to wtedy w przedwojennej Polsce wyglądało z dostępem takich śrub. Zapewne nie było kolorowo, więc uważam, że to na pewno byłoby lekkie ułatwienie tego wszystkiego. No ale mamy okładzinki. No, te wkrętki już też wyciągnę. Jak już go rozbieramy całkiem, to to go rozłożymy całkowicie. Bardzo ładnie. Dobra. Okładziny i wkrętki mamy rozłożone. Teraz przechodzimy do demontażu reszty części. Zaczynamy od gniazda sprężyny głównej, która jest sprężyną kurka. Żeby się tego pozbyć, musimy wysunąć ten oto pin, który trzyma właśnie nam to w szkielecie. Jak ten pin już wysuniemy, łapiemy za strzemię, tu jest akurat do jakiegoś tam paska od kabury i to wysuwamy. To powinno wyjść dużo bardziej subliwie, ale tak jak już mówiłem o tych częściach, tutaj akurat trochę ciężko nam chodzi w tym szkielecie, więc pomagamy sobie jakimiś tam narzędziami. Mamy to już wyciągnięte. Wyciągamy sobie to gniazdo sprężyny głównej. Tutaj w środku właśnie jest ta sprężyna główna. Powiem Wam tak, tutaj właśnie jest sprężyna główna z takim popychaczem, ale no nie chcę tego rozkładać do końca, ponieważ tutaj kołek, który blokuje wypadanie tej sprężyny, jest tutaj zakuty. No więc szczerze mówiąc, to nie ukrywam, że wolałbym tutaj jak najmniejsze zmiany robić w częściach tego pistoletu, więc no jeżeli to jest zakute, to po prostu nie będę tego wybijał na siłę. Ale tak, tutaj jeszcze jest właśnie sprężyna główna z takim popychaczem, który napiera nam na żerć kurka i pozwala na jego zrzucenie. Jeżeli już mamy to wyciągnięte, teraz musimy pozbyć się bezpiecznika chwytowego. Bezpiecznik chwytowy, żeby się go pozbyć, najpierw wyciągamy sprężynę trójpalczastą. Sprężynę trójpalczastą wyciągamy po prostu ją wyciągając. Tu nie ma żadnej filozofii. Po zdjęciu obsady sprężyny głównej, ona i tak tam powinna nam jakoś lekko podskoczyć, więc nie będzie problemu, żeby ją wyciągnąć. Ona też jest bardzo podobna jak w Colcie 1911. Ma tam jakieś delikatnie różnice. Kiedyś może mi się uda zrobić materiał porównawczy właśnie na temat Wisa 35 i Colta 1911. No i dobra, musimy teraz się pozbyć bobrzy ogon jest w 1911, tak zwany beaver tail. Tutaj mamy po prostu bezpiecznik chwytowy, bo nie ma takiego, tutaj nie ma tego ogonka. Żeby się go pozbyć, musimy najpierw wyciągnąć ten element haczykowy do właśnie rozkładania zamka. Tutaj, żeby to zrobić, trzeba go lekko odgiąć do nas, podważyć i jak go do tej pozycji przekręcimy, to on nam tutaj bez problemu wyjdzie. Jak nam wyjdzie, bezpiecznik chwytowy również bez problemu nam się wysunie. Mało już nam tutaj zostało. Zostało nam zdemontowanie kurek, żerć kurka, oś kurka praktycznie powinna nam się wysunąć bez najmniejszego problemu. Widzicie, przekręcając pistolet, ona sama nam wyleciała, więc
Kurek również demontujemy bez najmniejszego problemu. Została nam teraz oś zaczepu i przerywacza, która też wychodzi bez najmniejszego problemu. No i zostaje nam tutaj przerywacz z zaczepem kurka. Jego sobie tutaj też odłożymy. Mamy przerywacz, mamy zaczep kurka. No i mamy dwa ostatnie elementy. Mamy zrzut magazynka oraz język spustowy. Aby się pozbyć zrzutu magazynka, musimy tutaj wziąć mniejszy śrubokręt, ponieważ ta śrubka ma tutaj bardzo małe przecięcie na łbie. Bierzemy sobie jakiś mały śrubokręt. Ja mam swoje zegarkowe z Ali. I teraz tak, musicie zobaczyć, tutaj akurat działa tak samo jak 1911, więc musimy trafić takim jakby to nazwać, taką małą ośką z tej śrubki w podcięcie w zamku, w szkielecie, więc lekko wciskamy zrzut magazynka i przekręcamy tą śrubkę. Nie pasuje mi śrubokręt. Przekręcamy tą śrubkę. O! Proszę bardzo. Udało się. Także mamy wyciągnięty zrzut magazynka oraz język spustowy. Tym sposobem mamy rozłożony cały pistolet WIS wzór 35. Nie jest to trudne. Jest to całkiem prosta konstrukcja, ponieważ ma mało elementów. Osobiście bym ją lubił, jakbym miał z nią pracować. Jakbym miał mieć ją na użytku, to tak uważam, że jest to naprawdę fajny pistolet. Dużo podobieństwa do 1911, która jest naprawdę prostą konstrukcją, fajną w użytkowaniu, więc tak fajnie się go rozkłada. Cieszę się, że mam tą przyjemność, że mogę Wam pokazać, jak właśnie rozłożyć ten pistolet i pokazać Wam wszystkie części, które tutaj w nim są. Dobra, no teraz co? Rozłożyliśmy, to przydałoby się go złożyć. Więc analogicznie do tego, co już zrobiliśmy, wkładamy język spustowy. Po języku spustowym wkładamy zrzut magazynka. O, widzicie? Teraz wszedł bez najmniejszego problemu. Po zrzucie magazynka wkładamy przerywacz z zaczepem kurka. To działa tak jak w Colcie 1911. Troszkę trzeba się z nim tutaj nasiłować. Znaczy nasiłować. Nie trzeba się z nim nasiłować, ale trzeba umiejętnie go tutaj włożyć. Jak już się nam uda to zrobić, tak jak chyba się udało to zrobić mi.
Nie złapało nam tutaj zaczepu. O. Teraz nam wszystko złapało, więc wkładamy oś właśnie zaczepu z przerywaczem. Dobra. Złapało nam właśnie. Złożyliśmy już to. Teraz kolejnym elementem był kurek. Wkładamy kurek. Nie, no patrzcie, nie złapał ten przerywacz, no. Ten zaczep. Dobra, teraz już się trzyma. Teraz już się trzyma. Więc wkładamy to. Nie wypada. Bardzo dobrze. Kurek. Wkładamy kurek. Wkładamy oś kurka. Kurek nam siedzi. Po kurku przydałoby się założyć sprężynę trójpalczastą. Więc nie. Gadam bzdury. Po kurku wkładamy bezpiecznik chwytowy. Osią bezpiecznika kurkowego jest ten, że tak powiem, zaczep zamka, który wkładamy od góry i wklikujemy go na miejsce. Teraz już nam się wszystko trzyma. Następnym elementem jest zamontowanie sprężyny trójpalczastej. Sprężyna trójpalczasta musi siedzieć jak w Colcie 1911, więc wsuwamy sobie lekko gniazdo bezpiecznika, gniazdo sprężyny głównej. No tutaj musi nam, wsuwamy sobie je lekko, albo inaczej. Zakładamy sprężynę trójpalczastą. Tutaj pamiętajcie, żeby... Ciekawe, czy mi się to uda za pierwszym razem. Jeżeli mi się uda za pierwszym razem, to Wam nie pokażę, jak się to robi źle, a jeżeli mi się nie uda, to od razu Wam powiem, jakie są objawy zamontowania tej sprężyny trójpalczastej w złym miejscu. Chociaż powinno mi się chyba udać za pierwszym razem, ale zaraz zobaczymy. Musimy ją tutaj trafić na zaczepie, żeby nam wszystko działało prawidłowo. A czy nam teraz siadło na zaczep, to Wam nie powiem, ale chyba nie, więc może przy okazji będę w stanie Wam pokazać, jaki będzie objaw, jak tego nie zrobicie, więc eksperymentalnie złożymy go teraz i powiem Wam, czy wszystko jest dobrze, czy nie. Jeżeli jest dobrze, to kurek nam się zaczepi, a jeżeli nie, to spadnie. O, akurat teraz jest dobrze, bo się zaczepił. Tak to było, objaw byłby taki, że i on by teraz spadał po naciągnięciu. Ale dobra, założyliśmy, wszystko gra. Jak wsunąłem tutaj tą obsadę sprężyny głównej, przekołkowałem ją tutaj kołkiem, żeby nam się wszystko trzymało. No i praktycznie to już jest złożony cały szkielet. Teraz, żeby dokończyć całości, musimy założyć okładki. Przed założeniem okładek musimy zamontować te wkrętki, w które
w które wkręcamy śruby okładzin. Dobra, jedna. Druga. Trzecia. I czwarta. Teraz czas na okładziny. No, tak będzie prościej. Wkręcamy śrubki. Wkręcamy śrubki okładzin. Dobra, jedna strona. Druga strona. Dobra. No i cały szkielet mamy złożony do kupy. Odkładamy sobie go na bok. Przechodzimy do złożenia zamka. Zaczynamy od sprężyny iglicy. Wsuwamy w nią iglicę. Wkładamy ją do gniazda. Tutaj Wam pokażę jeszcze. Ona ma takie przepłaszczenie. O, teraz będzie widać. I tym przepłaszczeniem leci ona w dół. W dół w stronę szkieletu, czyli wkładamy ją tutaj. Powinna nam teraz ona tutaj sprężynować i to właśnie robi. Teraz bierzemy płytkę oporową, która powinna nam tutaj dosłownie delikatnie wskoczyć. Poprawimy ją troszeczkę młotkiem. Wkładamy dekoker w to jakże pięknie wycięte gniazdo. I dekoker ma też tutaj taką malutką sprężynkę. Tą malutką sprężynkę musimy docisnąć. Musimy ją wsunąć, żeby ona weszła w to gniazdo. Nie zobaczycie tego teraz tutaj, bo to jest zbyt mała sprężynka, ale jeżeli mielibyście z tym do czynienia, to na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi, więc tutaj akurat nie ma z tym najmniejszego problemu. No i co? Brutalna siła młotka. Iglica wskoczyła nam w otwór igliczny, który jest tutaj zrobiony właśnie w tej płytce oporowej. No i mamy praktycznie złożony cały zamek. Następną
Następnym elementem jest wsunięcie lufy. O, zaczepiła nam się na regielki. Sprężyna z żerdzią oporopowrotną, tak jak mówiłem. Lekko ją wsuwamy i przekręcamy, aby tym podebraniem oparła nam się ona o lufę. No. O. Wszystko nam ładnie się złapało. Zamek, szkielet. Odciągamy kurek, żeby prościej było nasunąć zamek. Łapiemy go tym oto haczykiem. Odciągamy lekko żerdź oporopowrotną. Wkładamy zrzut tudzież łącznik zamka i zrzucamy zamek. Podpinamy magazynek. Patrzymy, czy dekoker działa. Działa. Zrzucił nam kurek, czyli udało nam się rozebrać, rozłożyć i złożyć tenże piękny egzemplarz pistoletu WIS wzoru 35. No i cóż mogę Wam powiedzieć? Naprawdę fajna broń, przyjemna w eksploatacji, bardzo ładnie się z niej strzela, bardzo fajnie leży w ręku. Jej serwis też jest, no sami widzieliście, no troszeczkę się męczyłem z kilkoma elementami, ale no nie ukrywajmy, że jest to jednak prosta konstrukcja, więc osobiście lubię ten pistolet. Cieszę się, że mogłem go rozłożyć i pokazać Wam, jak to wygląda, jak się go właśnie rozkłada i jaka jest jego anatomia. Także dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę, dajcie suba. No i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.